Prezentowana w Muzeum Sztuki wystawa jest wyborem z twórczości grupy 061 z 8 lat ich bardzo owocnej i bogatej aktywności. Grupa pod względem technologii, technik wykorzystywanych była też bardzo zróżnicowana. Stosunkowo niewiele jest prac, które są czystymi odbitkami z negatywu, czyli są wykonane w czystym procesie pozytywowo-negatywowym. Dominują fotomontaże, które właściwie poza 2-3 wyjątkami mniej aktywnych członków grupy charakteryzowały twórczość wszystkich członków grupy. Niezależnie od okresu, od kierunku poszukiwań, fotomontaż był jedną z głównych technik. Dlatego chociażby, żeby odejść od weryzmu fotografii, żeby przełamać to, co było takim niepisanym programem, hasłem odejścia od fotografii we wszystkim, czym można było, także od weryzmu fotografii. Ale wykorzystując fotomontaż, wielu z nich, można powiedzieć, że większość, dokonywała jeszcze dodatkowych zabiegów w procesie pozytywowym, czyli właściwie wszystko działo się w ciemni. Tak naprawdę cały proces twórczy był skoncentrowany w przypadku zerowców, poza tymi kilkoma wyjątkami, w ciemni. I wtedy fotomontaż był łączony z innymi technikami, z eksperymentem na przykład z parametrami związanym z wywołaniem papieru, z pewnymi działaniami dotyczącymi na przykład nieprzeprowadzenia do końca procesów fotograficznych i zostawienia jak gdyby obrazu jako czegoś żywego, co cały czas się zmienia. U Andrzeja Różyckiego mamy takie prace, które cały czas zmieniają jakby swój charakter obrazu. No i jeszcze coś, co jest jednym z najbardziej oryginalnych osiągnięć grupy 060, wprowadzenie do fotografii koloru. Polska fotografia tych lat 60. właśnie wniosła coś takiego, co byłoby metaforyczną fotografią. Na ogół ona nazywana była subiektywna. Ten termin stworzył niemiecki taki artysta, kurator Steinert, ale myśmy po prostu nie znali tych dokonań niemieckich. Robiliśmy to wszystko na własną rękę, dlatego nazwaliśmy się jakby grupą zerową, że chcieliśmy po prostu od zera zacząć, bez tradycji, bez historycznej tradycji, mimo że byliśmy na historycznych studiach. No, mnie się wydaje, że mało przez historyków fotografii, historii sztuki jest podejmowany problem zabawy, radości stworzenia. To było takim jednym z głównych przesłań przy tworzeniu grupy, bycia razem, bycia w zespole, tworzyć, ale być takim bardzo radosnym człowiekiem. I ponieważ osobiście, prywatnie byliśmy bardzo dowcipni i weseli, i to się gdzieś przekładało na fotografię, że nie do końca można ją traktować poważnie. Myśmy chcieli zerwać z tradycją. Chcieliśmy powiedzieć coś nowego i iść do przodu, żeby to było pewnym postępem dla twórczości fotograficznej. Grupa 061 jest wyjątkowym fenomenem. Jest to jedna z najbardziej radykalnych formacji, jeżeli chodzi o polską sztukę powojenną. Jest to formacja, która jest związana przede wszystkim z eksperymentami dotyczącymi fotografii, dotyczącymi technik wizualnych. Grupa powstała w 1961 roku w Toruniu, ale ma bardzo ścisłe związki z Łodzią, ponieważ część z członków grupy Zero później zasiliła warsztat formy filmowej, czyli jedno z najważniejszych zjawisk na łódzkiej mapie artystycznej XX wieku.